Cześć, witam Was Energik w kolejnym Enerflashu. Mamy poniedziałek, więc za oknem słyszę, jak Pan odpalił kosiarkę, którą będzie kosił trawę, która aktualnie sięga już do pasa. Więc w tych niesamowitych okolicznościach przyrody rozpoczynamy kolejny przegląd newsów. A powiem Wam, że w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu newsów przybyło i to myślę dosyć interesujących. Na początek ciekawostka, wraca gra, która się nazywa Six Days in Fallujah. Wspominałem o niej chyba w jakimś materiale o grach, które nigdy nie zagramy i niestety się pomyliłem, bo się okazało, że zagramy. Gra powstaje od 2005 roku i w tamtym czasie na którymś etapie już deweloperki, one już pokazano nawet gameplaye, gra została zarzucona, ponieważ dotyczyła ona dość kontrowersyjnego tematu, właśnie walki o Faludżę, gdzie podobno pierwszy raz wykorzystano broń, zakazaną broń, mianowicie biały fosfor. Jeżeli nie wiecie, co to jest biały fosfor, odsyłam do innej antywojennej tak naprawdę gry. Myślę, że już wiecie doskonale, o co chodzi. W każdym bądź razie okazało się, że gra jednak już nie jest tak kontrowersyjna, już trochę czasu minęło, widać, że te kontrowersje minęły, więc gra zostaje... jeszcze nie wspomniałem, chodzi oczywiście o Spec Ops The Line, tam użyto białego fosforu, jakbyście byli ciekawi. W każdym razie wracamy do tej gry, będzie to gra taktyczna. Z pierwszych screenów, z pierwszych trailerów, oprawa troszkę mi przypomina Battlefielda trójkę, tą pierwszą misję. Natomiast zobaczymy, co z tego będzie. Dzisiaj takich gier taktycznych troszkę brakuje, wojennych. Bardziej wszystko poszło w stronę takich klasycznych FPS-ów. To ma być jakaś właśnie bardziej taktyczna. Fajnie by to było, jakby to zrobili w formie SWAT-a trójki i czwórki, czyli że faktycznie jest to taktyczne, widzimy z pierwszej osoby, bardzo proste, tam było takie fajne wydawanie rozkazów naszej drużynie, bardzo fajnie to działało. Nie wiem, czy to tak będzie, na razie ciężko powiedzieć z tego trailera, o czym tutaj mówimy, aczkolwiek wygląda to na razie zachęcająco, może tak, nie powiem, że wygląda to źle, wygląda to na tyle dobrze, że chętnie sobie coś takiego sprawdzę i zobaczę, o co tyle było krzyku, że gra została za pierwszym razem skasowana. Wiemy już, że zbliża się Metal Gear Solid Remake Snake Eater, tak naprawdę, o podtytule Delta. No i jedną z ciekawych wiadomości jest to, że będzie to pierwszy Metal Gear Solid, który zostanie przetłumaczony na język polski. Aczkolwiek nie mówimy tu o tekstach, czy o dialogach, bo to by było straszne. Widziałbym tutaj jako Snake'a, nie wiem, może Karolaka, faktycznie, albo nie wiem, Cezarego Pazurę, albo Waldusia z kiepskich. W każdym razie nie usłyszymy, bo będą tylko napisy po polsku. Mam nadzieję, że te napisy zostaną przygotowane w porozumieniu z jakimś fandomem polskim Metal Gear Solida, żeby nie było lipy, żeby nagle nie było jakieś dziwne tłumaczenia, typu tak jak w moim ostatnim Enerflashu, wężozjadacz. To by było w ogóle jakaś masakra, ale będzie pierwszy raz po polsku. Widać, że te polskie wersje zaczynają być ważne dla światowych deweloperów. Aczkolwiek od razu powiem, że w Metal Gear Solid prawdopodobnie tym porcie, który ma się pojawić pierwsze 3 części, czy tam na 5 części, to tego tłumaczenia nie będzie. Jeżeli już przy tym jesteśmy, podobno, ja obstawiam, że to będzie leniwy port wzięty po prostu z wersji na PlayStation 3, czyli ponownie podbita rozdzielczość, podbite klatki, ale cała reszta pozostanie bez zmian, łącznie z głosami, tak mi się przynajmniej wydaje, i tak z wywiadów można to wywnioskować, że nie będzie tutaj to nic nowego. Natomiast powiem tak, ja jestem ciekawy tego tłumaczenia w Snake Eaterze. Przypominam również, że
Polskie tłumaczenie po raz pierwszy pojawi się w Final Fantasy XVI, więc jeżeli zawsze to była dla Was nie do przeskoczenia motyw, że Final Fantasy jest jedynie po angielsku, no to teraz będzie też po polsku, można śmiało sięgać. Ciekawy jestem, kiedy Capcom się weźmie za tłumaczenie na polski Rezydentów, bo aż wstyd, wszyscy tłumaczą, a Capcom udaje, że Polacy nie istnieją. Ale po rusku zrobią, ale po polsku to nie. W każdym razie, no powiem Wam, jestem ciekawy. No i też okazało się, że oczywiście Metal Gear Solid Delta nie pojawi się tylko na PlayStation, ale pojawi się również na Xboxy i na PC-ty. Także jest tutaj, wydaje mi się, na co czekać. Ja jestem sam ciekawy, jak to wyjdzie. Moje jakieś takie obawy mówiłem już w poprzednim N-Refreshu, jakie będzie zachowanie Konami względem Hideo Kojimy, bo w mojej opinii powinien on być wspomniany i w sumie tam, jak żeśmy rozmawiali ostatnio na Discordzie, to no nie on jeden pracował nad Metal Gear Solidem, nie da się ukryć, no ale on jest jakby taką twarzą tej gry. Natomiast w sumie póki jesteśmy na początku, dzisiaj o godzinie 20 będziemy wspólnie oglądać tego N-Refresha jeszcze raz, czyli dla mnie będzie to takie déjà vu, ale zawsze się tam zbieramy i rozmawiamy na różne tematy, niekoniecznie N-Refreshowe, schodzą na różne inne tematy, także chciałbym Was zaprosić na Discorda, jeżeli chcecie jeszcze raz to obejrzeć i jeszcze raz to przeżyć wspólnie. Ciekawa informacja od Arkane. Otóż niedawno wydany Redfall, który zbiera koszmarne oceny i gra się okazała strasznym krapem. Zresztą mogliście obejrzeć to w mojej recenzji, że nie jest to dobry tytuł. Okazało się, że Arkane myślało, czy też wychodziło z założenia, że Microsoft anuluje tą grę i jakby podetną jej skrzydła. To jest dla mnie dosyć dziwnym jakby trochę zagraniem ze strony Arkane. To co oni nie wiedzieli, że tworzą krapa, to twórzmy krapa i pokażmy Microsoftowi i niech Microsoft zobaczy, że to jest krap i to anulują. Nie mogli z nimi pogadać i powiedzieć, słuchajcie, ta gra no nie jest dobra, nie jest ona zrobiona na poziomie, do jakiego przyzwyczailiśmy graczy. To jest pierwsza gra multiplayerowa, którą robimy, nie mamy o tym zielonego pojęcia. Zobaczcie, bo to jest krap. Nie, raczej liczyli na to, że Microsoft sam im przyjdzie i zobaczy i powie, że to krap. No dziwne to tłumaczenie, teraz oczywiście mamy tutaj sytuację przerzucania się winą jednych na drugich, kto za to odpowie i tak dalej, natomiast no faktem jest, że Arkane przyzwyczaiło nas do bardzo dobrych gier singlowych i rzucili się chyba troszkę z motyką na słońce i to nie do końca wyszło. Myślę, tak mi się wydaje, że można by było tą grę jeszcze uratować, gdyby pozmieniać troszkę koncepcję i zrobić tą grę singleplayerową. Gdzieś tam widzę jeszcze jakieś światełko w tunelu, że mogłoby to działać, jednakże nie w takiej formie, jak zostało to wydane, czyli no trzeba było tam przede wszystkim tą historię jakoś pozmieniać, bardziej tak dopracować do właśnie stylu Arkane. Oni umieją robić bardzo dobre gry singlowe, ale widać, że gra kooperacyjna no to jest niestety tutaj niezbyt to wyszło. No tak czy tak mamy dwie gry, które walczą o najgorsze krapy 2023, a mamy dopiero czerwiec. Mamy tutaj jeszcze Goluma, no i oczywiście Redfall. Zobaczymy, co wygra, sam jestem aż ciekawy. W każdym razie nie wyszło to Arkane i samo tworzenie patchy, naprawianie tego, co jest, no tej gry nie usprawni pod kątem jakości rozgrywki. To nadal będzie kiepski tytuł, niezależnie jakie tam patche wyjdą. To trzeba by było raczej takich dosyć głębokich zmian w mechanikach gameplayu, historii, żeby to było jakoś zjadliwe, a wydaje mi się, że na to Arkane się nie rzuci, bo byłoby to zbyt dużo pracy. No natomiast no, wyszło jak wyszło, nie jest to nic dobrego. Sam Phil Spencer przeprosił w ogóle za jakość. No właśnie, tutaj jest ciekawostka, bo Phil Spencer przeprosił za jakość Redfall. Nie słuchałem tego podcastu, ale za jakość to znaczy jak to działa, czy przeprosił za to, że gra jest krapem w ogóle niegrywalnym, czy w ogóle złym, bo jakość, to ja rozumiem, że tu chodzi o jakość wykonania tej produkcji, płynność i tak dalej, tak, że działa w 30 klatkach. No nie wiem.
dziwna sprawa, ale mam nadzieję, że to jest moment, w którym Arkane odbije się od dna i wróci do fantastycznych tytułów, jakim był, nie wiem, Deathloop, dla niektórych Dishonored, dla mnie Prey. Miejmy nadzieję, no zobaczymy. Pokazano pierwszy trailer Silent Hill Ascension i osoby, które uważają, że to będzie kolejny świetny survival horror w uniwersum Silent Hilla, muszę niestety zasmucić, ponieważ gra została przedstawiona jako interaktywne doświadczenie, w którym będziemy decydować nad losami bohaterów. Ma to być połączenie gry i czegoś w formie serialu, więc widzę tutaj dwa rozwiązania. Albo gra będzie troszkę na zasadzie Hidden Agenda na PlayStation 4, gdzie będziemy sobie siadać, kilka osób będzie sobie siedziało z komóreczkami i będzie sobie wybierało, czy postać ma iść w lewo, czy postać w prawo, i większość głosów będzie decydowała o dalszym rozwoju fabuły. To jest pierwsze. Albo zrobią to bardziej globalnie, gdzie o losach, bo tutaj właśnie mówią, że jest powiedziane, że działania milionów zadecydują o wyniku. I tutaj wydaje mi się, że jeżeli chodzi o globalne, no to będzie tak, że będą głosowali wszyscy gracze na całym świecie i wybór, który będzie większością, będzie wyborem, co jest dosyć dla mnie dziwne, bo nie wyobrażam sobie, jakby to miało działać, bo jeżeli 90% osób na świecie powie, że trzeba iść w lewo, a ja powiem, że chcę iść w prawo, to dla mnie ten wybór, że ileś tam osób więcej, to tak jest trochę mało znaczący, bo grając z innymi osobami jest to jakby bardziej rozłożone, mniej więcej, widzisz te osoby, które głosują. Natomiast tutaj głosowanie jest troszkę takie, można powiedzieć, niejawne w pewien sposób. No zobaczymy, co oni tu zrobią. No, kombinują jak konie pod górkę. Mogliby po prostu wydać kolejnego Silent Hilla w formie, jakie były dotychczas. Natomiast no tutaj mamy jakiś taki właśnie dziwny pomysł od Konami. Natomiast no ja sprawdzę. Nie ukrywam, że ja sprawdzę. Gra jest taka, przynajmniej z tego trailera wynika, bardzo, bardzo filmowa. A ja lubię takie gry właśnie bardzo filmowe i myślę, że mamy tutaj coś ciekawego, aczkolwiek no jeżeli to będzie gra na zasadzie właśnie takiego interaktywnego doświadczenia, jak właśnie Hidden Agenda, no to są tytuły tak naprawdę na raz. Drugi raz już nie ma sensu w to grać, wiem, bo w Hidden Agenda też się to tak skończyło. Ale czekamy, ma to być już w tym roku debiut Ascension, ma się pojawić, także no w każdym razie hybryda gry i serialu. Także bądźmy na to przygotowani. Jedną z niesamowitych niespodzianek, którą sprawił mi PlayOn, którego dostaję regularnie newslettery. Powiem Wam to, zanim przejdę do tej gry, to powiem Wam, że przejęcie przez Tencent dużo tych innych firemek, widać, że powraca bardzo dużo gier, które są jakby nowymi wersjami klasycznych hitów. I spodziewam się, że w przeciągu roku, może dwóch, doczekamy się jakiejś zapowiedzi remake'u, chociażby Soul Rivera, czy też kolejnej części Legacy of Kain, remake'u, czy może nawet nowej części. Widać, że oni idą w te stare gry, chcą je odświeżać, chociażby jeszcze Alone in the Dark, o którym też zaraz się wypowiem. Natomiast dla mnie niesamowitą niespodzianką było zapowiedź Seventh Guest. Jeżeli nie wiecie, co to za gra, była to jedna z pierwszych gier, która pojawiła się na PC-tach na CD-ROMie. Czasy to były zamierzchłe, bo to były lata 93. Jest też to jeden z pierwszych filmów, jaki nagrałem na YouTube. Jeżeli go gdzieś tam odkopiecie, możecie powiedzieć, byłem tu 2023. Jednakże nie jest to gra, która będzie ponownie, dzisiaj ta gra w formie, jakiej była oryginalnie, ona by się nie sprawdziła. Przeniesiono całą grę na VR-a. Nadal z tego, co widzę z trailera, będzie to gra oparta o logiczne zagadki, gdzie podróżujemy po tej rezydencji Henry'ego Stauffa, spotykamy duchy ostatniego jakby imprezy, która się odbyła, że tak powiem, u Henry'ego Stauffa i rozwiązujemy oczywiście zagadki. I powiem Wam tak, zobaczenie na trailerze, ale ja sobie tak to wyobrażam, że na VR-ze zobaczenie jeszcze raz tej rezydencji Henry'ego Stauffa i moment, kiedy wchodzi się do rezydencji i są te słynne schody, które prowadzą na górę, aż coś mi się tak tutaj ciepło
w dołku zrobiła, jak to zobaczyłem. Faktycznie gra nadaje się do VR-a, bo wcześniej zrobiono coś takiego z Mystem, tylko Myst był raczej taką przeróbką 1:1. Tutaj jest jakby, można powiedzieć, to remake. Cała obsada oryginalnego Seven Guesta oczywiście już się nie pojawi. Z króciutkiego fragmentu, gdzie pokazano aktorów, są już to nowi aktorzy, którzy w oryginale nie występowali. Zobaczymy, bo widzę, że za Henry'ego Stauffa też chyba jakiś taki brodacz, nie wiem, ciężko powiedzieć, czy to on. No oryginalny chyba już się aktor nie pojawi, bo on już chyba by miał ze 300 lat. W każdym razie jest to tytuł, który sprawił mi niesamowitą niespodziankę i powiem wam, że zajarałem się tym okrutnie, jak to zobaczyłem. Mówię, kurde, ale fajnie, że sobie zagram Seven Guesta. Od razu powiem, że była to w latach 90. jedna z moich ulubionych gier. No bo tam tak mówię, znaczy ulubiona na początku, tak, lat 90., kiedy pojawiły się CD-ROMy, miałem swojego pierwszego CD-ROMa dwukrotnej prędkości Mitsumi i Seven Guest był żelazną pozycją. Była to gra tak dobra, że wypowiadał się na jej temat nawet sam Bill Gates i to był tytuł, który bardzo często był dodawany jako bonus do kupionego napędu CD, bo to był tytuł, który pokazywał możliwości w tamtym czasie właśnie CD, płyty CD, możliwości na tamte czasy oczywiście, komputerów, no i oczywiście CD-ROMów. Także bardzo fajny pomysł, czekam jak zły. Mam nadzieję, że również remake pojawi się drugiej części Seven Guest, czyli Eleven Tower, który co prawda był gorszy, ale nadal bym chętnie sprawdził. Nie miałem okazji w zeszłym tygodniu, więc jeszcze w zeszłym tygodniu, więc w zeszłym tygodniu sprawdziłem sobie prolog Alone in the Dark. Chcieliście, żebym się na ten temat wypowiedział. No ten prolog jest bardzo króciutki, bo mamy tam w zasadzie, to można go skończyć w 10 minut, a tak naprawdę jak wiesz co zrobić, to nawet w 4 minuty. Aczkolwiek powiem wam, że zapowiada się to naprawdę grubo. Widać, że nie jest to remake 1:1. Mamy tutaj jakby troszkę jakby reboot serii. Mamy oczywiście tą rezydencję Derketo, mamy dwoje bohaterów, czyli Emily Hartwood i Edwarda Carnbiego, którzy przybywają do rezydencji, żeby spotkać się tak naprawdę z Jeremy Hartwoodem. Troszkę w oryginalnej grze było inaczej, bo wiedzieliśmy, że Jeremy Hartwood, no dobra, już nie mówię, nie spoileruję, bo wiele osób tego może nie wiedzieć. Natomiast no, przeniesiono kamerę już z kątów określonych, tak jak było w Resident Evil, raczej przeniesiono na dramie, czyli tak jak zrobiono z remake'iem Resident Evil 2 i 3. No ja to kupuję, słuchajcie. Powiem wam, że gra na tym krótkim prologu widać, że to nie jest ten oryginalny Alone in the Dark, aczkolwiek jest tam dużo, nawet w tym prologu jest trochę smaczków, które myślę, że osoby, które grały i dobrze znają oryginał, wychwycą. Natomiast jest to gra, która widać, że to nie jest taki leniwy remake, czyli zmieniono mechanikę, zmieniono całą historię i jakby zaprojektowano to od nowa. I ja powiem wam, że mnie to kupiło. Ten prolog faktycznie mnie kupił. Jest on co prawda bardzo krótki, ale ja już jestem najarany na Alone in the Dark niesamowicie. Jeżeli to zachowa się, znaczy może nie, to nie uprzedzajmy faktów. Gra się w to dobrze, tak? Grało mi się w to dobrze i myślę, że dla fanów serii Alone in the Dark może być to fajny tytuł, aczkolwiek pamiętajmy, że Alone in the Dark to troszkę taka gra, która smutno skończyła, bo 3 pierwsze części były dobre, znaczy bardzo dobre, potem był Alone in the Dark New Nightmare, który również był bardzo dobry, no i potem był ten Alone in the Dark, który pojawił się na Xboxa 360 i PlayStation 3. To nie była zła gra, tylko bardziej ją zniszczyły mechaniki i w ogóle ogólna płynność działania, to ją w ogóle zabiło, ale to nie była najgorsza gra. Natomiast najgorsza gra pojawiła się potem, bo był jeszcze, to się nazywało Alone in the Dark Illumination, o którym mało kto słyszał, bo to w ogóle nigdzie nie było zapowiadane i to już był totalny krap. No jeszcze tutaj wspomnę, że film był Alone in the Dark z Christianem Slaterem, którego lepiej nie oglądać, bo reżyserował go legendarny Uwe Boll. Także czekam na Alone in the Dark i mam nadzieję, że będzie to srogi tytuł. Znaczy ja już z tego prologu widzę, że to już będzie dobre. Także i również Seven Guest też widzę, że będzie dobry, także ja się rzadko mylę w takich kwestiach, więc mam nadzieję,
będzie to coś fajnego. Przejdźmy do rzeczy związanych z sprzętem. Nvidia pokazała tak naprawdę już kolejną fajną rzecz, nazywa się to Ace for Games. Jest to sztuczna inteligencja, która generuje postacie, które też odpowiadają na pytania graczy. Pokazano to żeby to bardziej Wam uzmysłowić, pokazano to na takiej, można powiedzieć, cyberpunkowej restauracji, gdzie gadamy sobie normalnie z jakąś postacią, prawdopodobnie przy użyciu mikrofonu, a ta postać, bazując na algorytmie sztucznej inteligencji, odpowiada na nasze pytanie. Same ruchy i podobno wypowiedzi są wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wygląda to bardzo spoko, powiem Wam, aczkolwiek nie wiem, czy postać jest tutaj 3D, znaczy, nie. Postać jest dwuwymiarowa, jest ona bazowana prawdopodobnie na zdjęciach, więc moment, w którym postać przechodzi, widać że to jest nadal postać płaska i zastosowano tutaj technikę, którą wydaje mi się wykorzystywano dawno temu w grach, czyli że postać jest płaska i zawsze się zwraca frontem do kamery. To niestety widać tutaj i widać, że to jest płaski, nazwijmy to sprite, wycięty z zielonego tła i jak postać zbliża się to ta postać się cały czas przesuwa przed oczami. Natomiast pomysł jest ciekawy, że sztuczna inteligencja będzie jakby odpowiadała na nasze pytania, na nasze zadane właśnie poprzez mikrofon, odpowiada jakoś również bazując na sztucznej inteligencji. To są też odpowiedzi bazujące na sztucznej inteligencji. Skoro jesteśmy już o tej sztucznej inteligencji, Nvidia bardzo mocno idzie w AI. To już było wiadome od zeszłego roku, kiedy Jensen Huang powiedział na takim spotkaniu na Discordzie, na którym też miałem okazję brać udział, chyba na Discordzie, nieważne, a może na Skype'ie, że właśnie przyszłością jest sztuczna inteligencja. I Nvidia wszędzie tą sztuczną inteligencję aktualnie pcha. Na tyle jest, można powiedzieć, nowatorska w swoim działaniu, że aktualnie jej wartość Nvidii wzrosła niewspółmiernie, a ten system kart graficznych stał się już takim mniejszym segmentem tak naprawdę, bo dużo innych rzeczy jest jakby tutaj przez Nvidię opracowywanych i dużo bardziej, można powiedzieć, lukratywnych niż karty graficzne, ale tak jak powiedział Jensen Huang, raczej nie zamierza rezygnować z segmentu rozrywkowego, także karty będą nadal wychodziły od Nvidii, natomiast widać, że bardzo mocno idzie w tą sztuczną inteligencję. I to również, tu mała ciekawostka, Intel też zapowiedział, że w kolejnych procesorach również pojawi się algorytm sztucznej inteligencji, która będzie tam nad czymś coś tam wspomagała. Wszędzie pchamy tą sztuczną inteligencję, mam nadzieję, że to nie będzie jakaś potem awaria z tym wszystkim, że to zaczną samoloty spadać, bo nagle sztuczna inteligencja, coś się z nią stanie, miejmy nadzieję, że nie, ale wszędzie tą sztuczną, jeżeli macie dosyć sztucznej inteligencji i słuchania o tym, to wierzcie mi, że to jest dopiero początek. Że to się rozwinie w jakieś tam absurdalne, w ogóle wszędzie będzie sztuczna inteligencja. Absolutnie wszędzie. Na koniec informacja, którą chciałbym którą może słyszeliście, może nie. Otóż na sieci Tor wypłynęła lista haseł i loginów, prawie 6,2 miliona haseł i loginów z domen kończących się na .pl. Problem był na tyle duży, wydaje się, że nasz rząd uruchomił stronę, która się nazywa bezpiecznedane.gov.pl, gdzie możecie wejść i sprawdzić, czy wasze loginy, tudzież maile wypłynęły. Polecam sobie to sprawdzić, bo wiem, że nie wszyscy zmieniają hasła co jakiś czas i na przykład moja żona ma hasło to samo od czasów Mieszka I, ale polecam wejść i sprawdzić, czy wasze hasło zostało wykradzione, właściwie login. Bo jeżeli login został wykradziony, to jest duże prawdopodobieństwo, że wasze hasło przy tym loginie jest, a jeżeli dawno go nie zmienialiście, no to jest czas, żeby zmienić, tak? W każdym razie, w tej bazie danych, ja próbowałem do tej bazy danych dotrzeć, ale szczerze mówiąc mi się nie udało, bo za głupi jestem na to. Mamy około 100 000 polskich użytkowników, także warto sprawdzić, czy wśród nich nie ma was. Ja już sprawdziłem,
No i całe szczęście moich loginów i haseł nie ma. Jeszcze raz przypominam, bezpiecznedane.gov.pl. Dobra, przejdźmy teraz do... Co tam nowego u mnie, moi kochani? Co tam nowego u mnie? U mnie nowego nic w zasadzie. Ten tydzień będzie taki dosyć dziwny, ponieważ od czwartku do niedzieli mnie nie będzie. Wyjeżdżam na te kilka dni, więc prawdopodobnie jakiś materiał wrzucę jutro, znaczy w środę, a co do soboty to nie wiem, prawdopodobnie coś na szybko będę starał się ukleić, czyli albo jakiś, kiedyś to było, albo może kolejnego kolekcjonera, zobaczymy. Natomiast no jakoś tutaj będę starał się coś wrzucić, żeby też na tą sobotę było. No i mamy jeszcze te imprezy właśnie, bo ta impreza na pewno 11 czerwca będę na Microsoftie, a 8 czerwca jest ta impreza, czy jak to jest ten event. O kurde, poczekajcie, bo teraz nie pamiętam. Mówiłem, żebyście mi o tym pisali, bo ja to zawsze zapomnę albo gdzieś mi to umknie. Teraz tego nie znajdę, kurde no. Nie wiem, kiedy ten event jest, czy to był 8 czerwca, czy jak. W każdym razie, no jeżeli nie będę w Łodzi, to ciężko mi będzie zrobić z tego, chociaż mogę laptopa wziąć i może na tym laptopie byśmy tam pocisnęli jakoś. Chyba tak zrobię, że wezmę laptopa i zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie 11 czerwca od razu potem jadę do Warszawy właśnie na imprezę Microsoftu, zobaczymy co tam będzie, także w tym tygodniu może być trochę mniej filmów z racji tego, że mnie nie będzie i nie będę miał kiedy tego zrobić. Dobra, czy jeszcze coś miałem powiedzieć? Nie, chyba to wszystko. Dobra, słuchajcie, to tyle. Jeżeli chcecie jeszcze raz obejrzeć tego NR-Flasha i dodać jakiś swój komentarz na przykład na żywo, to dzisiaj o godzinie 20 na Discordzie możemy go jeszcze raz obejrzeć. A ja kończę dzisiaj tego szybkiego NR-Flasha, który zajmuje 28 minut. To tyle. Pozdrawiam Synergik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.